Wielu z nas w życiu codziennym spotyka na swojej drodze osoby, które chorują psychicznie. Jeździmy razem komunikacją miejską, mijamy się na ulicy, jesteśmy kolegami w szkole albo w pracy. Wiele z tych osób nie mówi jednak o swoich problemach psychicznych. Boją się naszego odrzucenia, niezrozumienia czy wyśmiania. Czy Ty wiesz, jakie są objawy chorób psychicznych? Czy wiesz, czym charakteryzuje się depresja albo schizofrenia? Czy jesteś w stanie określić to po krótkiej rozmowie z daną osobą? Myślę, że w wielu przypadkach jest to niemożliwe. Temat chorób psychicznych jest bardzo obszerny, dlatego w tym wystąpieniu opowiem Ci tylko o depresji i schizofrenii. Jeżeli zauważysz u swojego kolegi, koleżanki albo osoby z otoczenia objawy, o których opowiem, warto, żebyś porozmawiał z tą osobą, zachęcił ją do wizyty u specjalisty. To bardzo ważne, żeby osoba nie została z problemem sama. Jeżeli osoba od długiego czasu jest smutna i przygnębiona, przestały cieszyć ją rzeczy, które do tej pory sprawiały jej przyjemność, jeżeli wycofała się z kontaktów towarzyskich z rodziną, z rówieśnikami, jeżeli przestała dbać o swój wygląd i interesować się otaczającym jej światem, jeżeli czuje się niepotrzebna, niezrozumiana, ma niskie poczucie własnej wartości, nagle przestała dobrze się uczyć, ma problemy z koncentracją, zapamiętywaniem, jeżeli skarży się na swoje zdrowie, nie może spać albo śpi bardzo dużo godzin, jeżeli boli ją głowa albo brzuch, jeżeli straciła apetyt, jeżeli mówi o śmierci i samobójstwie, mogą być to objawy depresji. Dlatego ważne jest, abyś Ty w tym momencie przejął inicjatywę i zachęcił ją, aby spotkała się ze specjalistą lub porozmawiała o tym z zaufaną osobą. Drugim zaburzeniem psychicznym jest schizofrenia. Czy wiesz, na czym ona polega i jakie są objawy? Osoby chorujące na schizofrenię często mają zaburzenia myślenia. Po czym to poznać? Jeżeli rozmawiasz z osobą, rozmowa wydaje się niezrozumiała, osoba zaczyna mówić o jednej rzeczy, nagle przeskakuje na inny wątek, używa słów, które nie istnieją. Na tym polegają właśnie zaburzenia myślenia. Innym objawem są urojenia, czyli fałszywe przekonania, które bardzo trudno zbić logicznymi argumentami. Osobie tej może się wydawać, że ktoś ją śledzi albo ktoś próbuje zrobić jej krzywdę lub że ktoś wkłada myśli do jej głowy. Czasami wydaje się, że na przykład przypadkowe uderzenie na ulicy odbiera jako celowy atak na swoją osobę. Innymi objawami schizofrenii są omamy wzrokowe, słuchowe, węchowe. Osoba może słyszeć rzeczy, których inni nie słyszą, albo widzieć rzeczy, których inni nie widzą. Osoby reagują nieadekwatnie do sytuacji. Mogą reagować nieadekwatnie gniewem, śmiechem czy lękiem. Ich zachowanie jest niezrozumiałe dla pozostałych członków społeczeństwa. Takie osoby też często tracą motywację do działania, izolują się, zamykają się w sobie. Pamiętaj jednak, że za takimi dziwacznymi zachowaniami często stoi człowiek, który jest zraniony i potrzebuje pomocy. W jaki sposób Ty możesz pomóc i traktować osoby z niepełnosprawnością psychiczną? Po pierwsze, zawsze, ale to zawsze, traktuj te osoby z szacunkiem, akceptacją i zrozumieniem, nie ze współczuciem. Nie oznacza to, że możesz pobłażać każdemu zachowaniu takiej osoby. Jeżeli coś Ci przeszkadza w jej zachowaniu, w asertywny sposób o tym powiedz, ale nie oceniaj. Po prostu bądź, zbliż się do danej osoby, spędzaj z nią dużo czasu, zapraszaj na spotkania, wychodźcie razem do kina. Dzięki temu ta osoba nie będzie osamotniona. Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Jeżeli dana osoba nie chce czegoś robić, nie zmuszaj na siłę, ale daj jej odczuć, że jesteś i może na Ciebie liczyć. Też ważna cecha, ważna zasada, abyś nie dawał dobrych rad. Rady w stylu inni mają gorzej,
weź się w garść, będzie dobrze, nic tutaj nie pomogą. Te osoby, które chorują na depresję, mają poczucie winy i takie dobre rady tylko pogarszają ich sprawę, ich sytuację. Jeżeli znalazłeś się w sytuacji kryzysowej z osobą chorującą psychicznie, porozmawiaj z nią, zapytaj, jakiej pomocy potrzebuje. Jeżeli ma asystenta, zadzwoń do niego. Jeżeli potrzebuje przyjąć leki, zapytaj, czy możesz podać wodę, czy ma przy sobie leki. Pamiętaj, że osoby chorujące psychicznie są takie jak wszyscy inni członkowie społeczeństwa. Oczekują szacunku, akceptacji i zrozumienia. Dziękuję.